dzień dobry z tego pięknego miejsca. Jesteśmy dzisiaj w Belton House. Już tutaj byliśmy zimą, jeżeli dobrze pamiętacie, na pięknych takich dekoracjach świątecznych. A dzisiaj mamy Bank Holiday i postanowiliśmy, że wykorzystamy nasze karty National Trust. Oczywiście, co jest bardzo ważne, wziąć je ze sobą. Macie darmowy parking, darmowe wejście do domu i darmowe wejście na ogrody. Dzisiaj ludzi jest tutaj, słuchajcie, po prostu bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie, to jest cały parking. Tak wygląda parking. Tutaj trzeba się liczyć z tym, że jak przyjedziecie, to naprawdę w takie dni jak Bank Holiday, czy jakieś takie świąteczne, wolny czas, naprawdę tutaj ludzi może być dosyć dużo. Co jest tutaj takiego ciekawego? Oczywiście ten dom, jako taka rezydencja, taki typowy dom, angielski dworek, to jest po prostu przykład super domu. Zresztą zobaczycie w środku, ja pokażę Wam, jak najwięcej mi się uda, tak żeby Was zachęcić naprawdę do takiej całodziennej wyprawy. Tutaj mamy, tak jak widzicie, parking. Po tamtej drugiej stronie, za tym drewnianym domkiem, tutaj zobaczcie, podejdę do mapy, więc tak, to mamy cały ten teren, gdzie ludzie właśnie siedzą, tak jak widzicie. A my jesteśmy w tej chwili tutaj. Tutaj po tej stronie jest plac zabaw, jest wielka, taka naprawdę super plac zabaw dla dzieciaków. Pójdziemy tam na pewno, bo już dzieciaki chciały teraz iść, ale powiedzieliśmy, że za chwilę. Tam jest też taka malutki pociąg. Nam najbardziej zależy, żeby pójść do domu, pójść do tych pięknych ogrodów. Tutaj mamy jeszcze kościółek, może uda nam się też wejść, czasami jest otwarty. Także zostańcie z nami, a ja Wam tutaj pokażę, co fajnego i ładnego w tym domku się skrywa. No i oczywiście jelenie, może też nam się uda tutaj spotkać. Jelenie. Kiedyś nam się udało, więc może i tym razem się uda. To jest tak pięknie, słuchajcie, że my dzisiaj zaplanowaliśmy sobie ten właśnie dzień, żebyśmy spędzili tutaj w tym miejscu. Jest Dzień Mamy w Polsce, oczywiście 26 maja. Także tak, wchodzimy tutaj do domu. Z tej strony mamy wejście od godziny 11. Ostatnie wejście jest 3:30, ale musicie tutaj pokazać jeszcze raz swoje karty, więc musimy zaczekać na resztę rodzinki, będziemy wchodzić do środka. Słuchajcie, już jesteśmy w środku. Pani nam tutaj na wejściu dała przewodnik, ale ten przewodnik trzeba wrócić z powrotem. Tak, zaraz idziemy, okej. Tu Wam pokażę pięknie, jak wygląda to miejsce. Tak, miejsce jest przepiękne, jest to posiadłość XVII wieku, także już trochę czasu ma, ale jest to jeden z najpiękniejszych angielskich właśnie dworków. Tutaj kręcono, taka mała ciekawostka, Dumę i Uprzedzenie. Ten serial na BBC, także, który był, bo oczywiście cały długi film, ten taki nowszy, to już kręcono w Chatsworth. A teraz patrzcie za okno, jak to pięknie wygląda i na te ogrody oczywiście też Was zabiorę, bo ogrody są tutaj cudowne. Musisz dotknąć. To jest dopracowane, nie widzisz? Godzinę do tego. A faktycznie, no faktycznie. No. Plusem to jest to, że wszystko jest tutaj oryginalne. Tak jak rodzina pozostawiła, to tak właśnie tutaj wszystko jest. I naprawdę ten dom jest bardzo bogaty, jeśli chodzi o wnętrze. Tutaj, słuchajcie, spokojnie możecie sobie doczytać wszystkie informacje, bo naprawdę jest ich dużo. Ale każdy pokój jest po prostu czymś specjalnym. Teraz trochę inaczej ten dom wygląda niż jak byliśmy na święta. Ale jest dzisiaj też dużo ludzi, którzy wchodzą i zwiedzają i wcale się nie dziwię, bo naprawdę jest to pięknie. O, zobacz, to jest ulubiony obraz naszej córki. Ten tutaj na górze.
tutaj na razie widziałam, że coś jest w remoncie, więc nie wszystko będziemy mogli zobaczyć. Ale fajnie, że dbają o to. To jest duży plus. Tak, tutaj będą zmieniać. Tutaj takie kiedyś mieliśmy bardzo fajne zdjęcia, jak się idzie do góry. Zmieniają górę, tak. Ale zobaczcie, jaki jest piękny ten sufit tutaj. Sufit jest naprawdę cudowny. Te obrazy w ogóle są same w sobie cudowne. Tak, tak, słuchajcie, tutaj młody człowiek ma informację, że naprawiają sufit, tak? Bo coś się psuło. I tutaj wszystko jest w przebudowie. Słuchajcie, dla miłośników sztuki naprawdę tutaj jest uczta, bo to są tak piękne obrazy, tak fantastycznie zachowane. My lubimy takie miejsca, bo jakby nie patrzeć, no, jest to część historii. Tutaj widzicie, nie możemy niestety na górę iść, ale ostatnio nam się tutaj udało znaleźć takie tajemne przejście. Dom jest w nawet niezłym takim stanie, jeśli chodzi o kondycję, więc to też jest taki duży plus. Tutaj mamy kolejną część ogrodu i tam można podejść do samej góry. Jeszcze nam się to nigdy nie udało, słuchajcie, bo zawsze nam brakuje czasu. Wątpię, żebyśmy dzisiaj też się udali. Ale tutaj o. To łazieneczka. Taka skromna. I tutaj kolejny pokój, pięknie zrobiony. To jest festiwal kwiatów. Zobaczcie, jak ładnie. Tak pachnie w ogóle świeżością tutaj, powiem wam. Nie wiem, czy specjalnie też jakiś zapach tutaj w tej sypialni. Ona jest chyba w takim stylu bardziej japońskim, bo zobaczcie, ile jest tutaj motywów na ścianie. I zresztą dekoracje te meblowe też mówią o tym i nawiązują właśnie do takiego stylu. Przepięknie. And they deliver it to different markets. And what I love about it is a lot. Tutaj zobaczcie, widzicie, jak wygląda kolejne wnętrze sypialni. Oczywiście ta rodzina była bajecznie bogata, stąd taki przepych, jeśli chodzi o wystrój. Zresztą w czasach wiktoriańskich takie domy były, że tak powiem, standardem i naprawdę nie dziwić się, że takie miejsca zachowały swoją świetność, bo tak naprawdę dom ten był w posiadaniu właścicieli aż do lat 80. XX wieku. Także słuchajcie, dosyć długo ten dom był w rękach pierwowitych właścicieli. Dopiero później został przekazany na National Trust. A jeśli chodzi o bibliotekę, do której teraz wchodzimy, to nie uwierzycie, ale ona mieści 11 000 książek. Jest to największy zbiór, który posiada National Trust. No po prostu biblioteka robi wrażenie, tak jak sami widzicie, niesamowita. Stara książka National Trust. Słuchajcie, teraz pani się zapytałam, jest taki mały update, nie jest 11 000, tylko jest 14 000. Tutaj w tej bibliotece jest 6 000, na dole jest tak samo 6 000 i jeszcze 2000 jest tak w takich mniejszych pomieszczeniach, także całkiem nieźle. Czekajcie, teraz młody człowiek znalazł jakąś ciekawostkę. Opowiedz. Że to są najstraszniejsze miejsca. Najstraszniejsze, gdzie te miejsca są? Powiedz mi, przeczytaj. Newton House To nie byliśmy jeszcze. i Bleaking Hall. I co jeszcze masz? A z czym one są związane, że są takie najbardziej straszne i przerażające? Że ludzie mówią, Aha. że na przykład coś widzieli. Albo słyszeli. Tak. Widzicie, a skąd masz tą informację? Pokaż książkę, którą masz. A, z National Trust, zobaczcie. Ale ta No. druga jest Czekajcie, jeszcze jedna historia do opowiedzenia, czyli to będzie historia, z którego domu, pokaż nam. z Bleaking Hall Bleaking w Hall. Norfolk. I co tam się wydarzyło? Opowiedz. Jest dom Anne Boleyn i to był właśnie Druga żona Henryka VIII, tak? i właśnie pisze, że ludzie widzieli jej ten. Jak ona zdechła, to widzieli Nie zdechła, tylko umarła. to samo. Nie, umarła. Przepraszamy za polszczyznę. Taka jest. No umrzeć, pieski zdychają, na przykład kotki, ale
Ale ludzie Tak. umierają. Ale Wybaczcie. Czy wasze dzieci też robią takie błędy językowe? No nam się to zdarza, pomimo naszych starań. Jej Ducha, tak? ta, że na Mhm. przykład, bo ona była, że Mhm. głowę jej obcięli, że Aha. ludzie widzieli na przykład, jak ona chodziła z głową w rękach. O Albo takie kurczę, rzeczy. no bardzo ciekawa historia. Myślę, że musimy po prostu się wybrać do tego domu. Chyba, że wy byliście, dajcie znać. Bleaking Hall w Norfolk, tak? No, może być ciekawie. Dobra, słuchajcie, my idziemy dalej. Dobrze, słuchajcie, mam nadzieję, że mi wybaczycie. To, tutaj już byliśmy, tak? No, nie, tutaj nie przechodziliśmy jeszcze tędy, zobacz. Tak? Nie przechodziliśmy, bo my jesteśmy wyżej. Musimy iść tam na prawo. Naprawdę, dom jest w takim... Popatrzcie, jaka piękna tutaj malutka sypialnia. Ale ja o tej sypialni, słuchajcie, opowiadałam. Ja opowiadałam o tej sypialni podczas naszej wizyty w Belton House zimą. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, jak wygląda ten dom przepięknie przystrojony, bo to jest sypialnia, w którym spał nasz król. Także tutaj jest również bardzo taki znany obraz, jeśli chodzi o koronację tutaj króla George'a, więc tutaj troszeczkę to inaczej wyglądało niż jest w rzeczywistości, bo lord, który tutaj był właścicielem tego domu, został po prostu na tym obrazie domalowany. To taka ciekawostka. Ale teraz tak, teraz przejdziemy sobie jeszcze tutaj. To jest taka część łazienkowa. Bardzo ciekawa, prawda? Bardzo ładna. Tutaj pokażę Wam również, jest takie wyjście na ten dziedziniec cały. Co jest ciekawie zrobione? Oczywiście, tak jak już Wam kiedyś mówiłam, National Trust robi zawsze bardzo fajne, ciekawe takie miejsca. Tu jest ta słynna stajnia, przerobiona na restaurację. Oczywiście zabiorę Was, bo pójdziemy na kawkę. Z okazji dnia musimy kilka rzeczy sobie tutaj dzisiaj zrobić, ale tu mamy to tajne przejście. Słuchajcie, tutaj jest tajemne przejście, ale nie wiem, czy małżonek się zgodzi otworzyć. Nie chodzą teraz, właśnie nikogo nie ma, słuchajcie. I tutaj są właśnie te drzwi do tajemnego przejścia, ale oczywiście teraz są zamknięte, niestety. Zamknięte są. Tutaj przechodzimy jeszcze, mamy kilka takich sal do zwiedzania, ale zobaczcie, jak tu jest fajnie. Tutaj była tak piękna dekoracja na święta w tym pokoju, zasłonięte było, także też to jest ciekawe. Nie mogę znaleźć tej informacji o tym. Widziałaś? Wchodzimy do kolejnego pomieszczenia, to jest kolejna biblioteka i tutaj jest kolejne 6000 książek. No, ciekawe krzesło, tak. Ciekawe, czy jak siądziesz, to powietrze schodzi, siadasz na dół? Popatrz, to lepiej takie... Ciepły jeszcze, patrz. Tutaj z każdego pokoju jest fajny widok na ogród, to jest akurat przód, tak jak przychodziliśmy, i parking. A tutaj mamy, zobaczcie, jaką fajną fotografię jeszcze tutaj mamy, bo to jest taka bardzo ciekawa fotografia. I listy. I tu już mamy kolejny pokój, gdzie jest fortepian i trochę więcej takich rzeczy do spędzania i dnia codziennego. Chłopiec tutaj umija i troszeczkę zagrał na pianinie. Nawet nie wiem, czy można było, no ale jak usiadł, to widocznie tak. Także ja korzystam z tego, że nie ma nikogo tutaj w hall i można spokojnie spędzić sobie jeszcze chwilkę. I słuchajcie, stąd będziemy wędrować tutaj właśnie w stronę ogrodów. No mówię, udało mi się, bo zobaczcie, nikogo naprawdę nie ma. Koncert zakończony, ludzie biją brawo, a my idziemy sobie teraz w stronę ogrodów, dlatego że te ogrody
są naprawdę, tak jak mówiłam, cudne. Także za chwileczkę się przeniesiemy właśnie przed domem. Także słuchajcie, zakończymy tutaj naszą przygodę w tym domu. Jeszcze tutaj chwila. Jeszcze jeden piękny pokój. Jest tam... O, zobaczcie, jak wygląda teraz ten salon, jak nie jest przystrojony świątecznie. Mówię, wróćcie do naszego filmiku z Bolton House, jak nie widzieliście, jeśli chodzi o właśnie święta, bo naprawdę tam bardzo trzeba docenić po prostu, jak nasz Antrus przygotował i przystroił ten piękny dom, bo tutaj było cudownie nakryte świątecznie, była choinka taka wielka, nawet kilka choinek, naprawdę super, bardzo ładnie. Także gorąco Wam polecamy to miejsce, naprawdę warto się tutaj wybrać z dzieciakami, czy nawet samemu, jak gdzieś macie taką możliwość. To tak jesteśmy, tak jak Peterborough, jak Cambridge, w stronę Lincoln, Newark, a jedynką w każdym razie zjeżdżacie, 15 minut i jesteście na miejscu. Także nie jest daleko, można spokojnie sobie przyjechać i zjechać z autostrady, jeżeli gdzieś podróżujecie. Tutaj jeszcze piękne pamiątki rodzinne. To już wychodzimy, słuchajcie. Jesteśmy przy wyjściu i za chwileczkę pójdziemy w stronę ogrodów. Także książeczki się tutaj zostawia, bo one kosztują normalnie 2 funty, ale nie jest nam potrzebna, więc wychodzimy w stronę ogrodów. No właśnie tutaj tak dziwnie, bo tutaj kiedyś można było tędy wejść, albo w ogóle tam od strony tego, tam gdzie jest kawiarnia. Zobaczcie, tutaj jak byliśmy właśnie wtedy zimą, to tutaj były rozstawione karuzele. No my nie skorzystaliśmy wtedy z tego, ale powiem Wam, że w tym roku się zastanowię, czy takiej atrakcji nie zapłacić i nie przyjechać, bo no, to było coś fajnego dla dzieciaków i można było zobaczyć właśnie te wszystkie podświetlenia, te świąteczne te lampki naprawdę w taki ciekawy sposób. Także na pewno to jest taka super atrakcja. Tutaj też pamiętajcie, to jest fajnie zrobiony właśnie plac zabaw dla dzieci, także to też jest taki super plus, można sobie usiąść i z dzieciakami, nawet jak pada, chwilę posiedzieć. Karta. Tutaj nasz Altrus oczywiście ma książki, więc bookshop, to jest fajne. Tutaj mamy część od restauracji, ale my sobie do tej restauracji pójdziemy za chwilkę, jak przejdziemy ogrody, bo ostatnio chciałam wejść na ogrody i jak pamiętacie, było już za późno, bo zamykali z powodu tych świątecznych dekoracji. Także wracamy tutaj, tu Wam pokażę, jest fajnie pokazana mapka ogrodowa, mapa ogrodów. Także wejdziemy sobie tutaj na ogrody. Popatrz, ja nawet nie wiedziałam, że to jest jakieś takie jeziorko. A to jest Belton. Bolton House. Okej, wchodzimy do magicznych ogrodów. Słuchajcie, te ogrody oczywiście, kształt tych ogrodów jest zawdzięczany tutaj pani tego domu. Tak został ten dom zaprojektowany i te ogrody, żeby cieszyły oko i właścicieli, i oczywiście osób, które tutaj przybywały. Zobaczcie, jak one pięknie wyglądają. Jest naprawdę tutaj przepięknie. Ja jak przyjechałam tutaj pierwszy raz, to byliśmy tak zachwyceni tymi ogrodami. Teraz jeszcze nie ma takiego, widzę, wielkiego rozkwitnienia, jeżeli takiego słowa mogę użyć, rozkwitu kwiatów, bo pomalutku one, zobaczcie, rosną, budzą się. Tak jakoś ten tydzień nam ostatnio był piękne 2 tygodnie, a coś kilka te ostatnich dni jest takich sobie, więc te kwiatki, te wszystkie roślinki też jeszcze w pełni nie zakwitły, ale i tak cieszą oczy i tak jest pięknie. Jest i fontanna. A tam jest dom, w którym przed chwileczką byliśmy. I kościół. Dzieciaki trochę zgłodniały. Moje ciacho, które dzisiaj robiłam, będą dostępne ciacha bez glutenu, takie z mąki migdałowej już na moim sklepiku, ponieważ pochwalę Wam się, że odważyłam się zrobić kolejny krok i już nie chcę szukać cały czas bezglutenowego jedzenia, chcę zabierać je ze sobą. I postanowiłam, że Kate Gluten Free Factory musi się otworzyć i już wkrótce będzie
tutaj więcej informacji na temat dobrego jedzenia. Jeżeli będziecie tylko mieli ochotę, oczywiście, to wszystko Wam pokażę. Ale teraz wracajmy do tego pięknego miejsca. Mhm. Tutaj sobie przyjdziemy, słuchajcie, z przodu tego, czy z przodu, z tyłu w sumie tego domu też są takie ładne ogrody zrobione. I dojdziemy do takiej, tutaj się mężowi przypomniało, jak byliśmy tutaj za pierwszym razem, ja faktycznie zapomniałam, jest taka jedna bardzo duża ławka. Naprawdę taka bardzo duża, że jak się siedzi na niej, to człowiek wydaje się taki mały i chcemy do niej dojść. A później dzieciaki mają ochotę wrócić na plac zabaw, no bo oczywiście to była dzisiejsza główna atrakcja, ten plac zabaw, być może nawet przejazd kolejką. Także zobaczymy za chwileczkę, jak nam się uda dojść i czy rzeczywiście trafimy do tego miejsca, które zapamiętaliśmy podczas naszego pierwszego pobytu. Tu mamy jeszcze jakiś labirynt. No zobaczymy. Zobaczymy. Dajcie znać, czy w ogóle byliście w tym domu, czy znacie ten dom, czy znacie historię tego domu. Ja zostawię Wam informacje w opisie filmu, jeśli chodzi o historię tego domu. Oczywiście to jest długa historia, rodzina tutaj żyła 300 lat, no więc no, troszkę w tym miejscu się działo, ale też nie chcę Was zanudzać, żeby ten film był taki długi. Już mój filmik z Wigby jest prawie godzinny, ale naprawdę my daliśmy po prostu z siebie wszystko, żeby Wam pokazać jak najwięcej podczas tego naszego jednodniowego wypadu. Także jak jeszcze nie oglądaliście odcinka z Wigby, no to oczywiście serdecznie Was zapraszam. To masz, tu są leżaczki, słuchajcie, fajnie, bo te leżaczki są zawsze, w National Trust zawsze są takie leżaki, ale dzieciaki tam wyczaiły hamaki. I słuchajcie, tutaj jeszcze coś było, ale nie wiem, czy pogoda tutaj jest taka, że ten namiot, bo wieje troszkę, że ten namiot jest złożony, ale to na pewno są jakieś aktywności dla dzieci, więc to też jest super. Ławeczki, huśtawki, fajnie, słuchajcie, poza takim normalnym placem zabaw jeszcze tutaj jest dodatkowa atrakcja. A i proszę, hamaczek jest, pełen relaksik, jest relaksik? Jest relaksik, tylko nie rozwal. Taki by nam się przydało do ogrodu, bo hamak mamy, tylko nie mamy właśnie jak go zaczepić, bo drzewa jest za wysoko. Także pełen relaks tutaj, słuchajcie, tata też odpoczywa, dzieciaki korzystają. Idę tutaj, przejdę, pokażę Wam, bo tu jest to jedno takie oczko. A tak jakbyście chcieli pospacerować, tutaj wzdłuż tej ścieżki, właśnie zimą, jest rozkładany te świąteczne iluminacje, także tak właśnie się tutaj spaceruje wzdłuż. Oni już idą w kierunku placu zabaw, bo muszą się tam doczłapać. Dziadek troszkę wolniej chodzi, więc musimy też spokojnie dać czas na to, żeby dojść. Plac zabaw jest o tyle ciekawy, tak jak Wam pokażę, że naprawdę dużo jest atrakcji dla dzieci, ale tutaj jeszcze kawałeczek się przejdę i chcę Wam pokazać, co jeszcze tutaj ładnego i pięknego można zobaczyć. Tutaj mamy kolejny drogowskaz. Widzicie? I też możemy właśnie sobie jeszcze kawałeczek przejść. Ja nie ukrywam, że nie pamiętam, jak tutaj szliśmy za pierwszym razem, ale mówię, tu byliśmy naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. To jeszcze nasza córka nie była na studiach, także to było przynajmniej 5 lat temu. Także trochę czasu już minęło od spacerowania tutaj po ogrodach, bo w samym domu no to byliśmy niedawno.
Okej, zaraz zobaczymy, gdzie dojdę. Tak prowadzi przez takie zaułeczki malutkie. Fajnie jest na pewno latem, słuchajcie, jak jest ciepło, a tutaj zawsze jest cieplej, bo już jesteśmy bliżej Londynu, więc tutaj z tej strony naprawdę czasami różnica temperatur. Jak córka była w Cambridge, u nas było, nie wiem, na przykład 15, u niej było 19, więc taka duża różnica, jeśli chodzi o temperaturę. Także jak ktoś tutaj mieszka, to może to potwierdzić, że bywa po prostu cieplej niż w pozostałej części Anglii. No ale ja tutaj nie pamiętam, żebyśmy gdzieś do jakiegoś konkretnego, tutaj kolejny drogowskaz, że jeszcze mam iść dalej prosto. No już kawałek, powiem wam, przeszłam od tego domu. I tak myślę, czy to mnie nie prowadzi na samą górę. Tam, gdzie wam pokazywałam z jednego z okien taką kolumnę dużą. No ale to się zaraz okaże. Przy tym mam już kolejny, słuchajcie, drogowskaz i faktycznie tutaj jest taki domek. A teraz sobie przypominam, że tutaj mamy zdjęcia przy tym domku. Tak wtedy jak byliśmy, to mówię, wszystkie te dla nas, te domy, te zamki, to były takie, dopiero odkrywaliśmy je i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czego się do końca spodziewać. A teraz jak idziemy gdzieś, to wiem o tym, zawsze się staram zresztą przeczytać kilka informacji na temat danego miejsca, do którego jadę, no chyba, że coś jest takiego niespodziewanego na naszej trasie i się zatrzymujemy. Ale tutaj wam pokażę, bo można tutaj wejść. Także tak, jak gdzieś podróżujemy, słuchajcie, i powiem wam szczerze, na przykład jest to jakaś taka dłuższa trasa, to taki mam małą taką wskazówkę dla was. Zawsze staram się tak zaplanować trasę naszego przejazdu, żeby albo się zatrzymać w jakimś miejscu National Trust, albo English Heritage. Dlaczego? No bo tak, możemy sobie po pierwsze coś zobaczyć, możemy coś zwiedzić, wiemy na pewno, że są toalety, więc spokojnie nie ma problemu, żeby właśnie w takim miejscu sobie przycupnąć. A tutaj się coś może też jest organizowane, jak jest taka potrzeba. Nie wiem do końca, jaka jest funkcja tego domku. Jak wiecie, jak byliście tutaj, to dajcie znać. Wydaje mi się, że to może być takie miejsce, po prostu taki relaksik. I tutaj właściciele sobie przychodzili i spędzali bardzo miło czas. Bardzo ładnie. Także tak wracając do tych podróży. Zawsze staram się ustawić na naszej mapie właśnie English Heritage albo National Trust z racji tego, że mamy te karty. Ja wiem o tym, że ktoś może powiedzieć, a razem 22 czy 23 funty wydać miesięcznie to jest dosyć dużo. Bo jedna karta kosztuje 12 family card, druga kosztuje podobnie. Tam są jakieś oczywiście zniżki dla osób, które się przyłączają na nowo albo płacą za cały rok. My płacimy miesięcznie, po prostu tak mamy ustawione i jakoś tak to zostało. Zapewne mówię, roczna opłata jest bardziej korzystna, ale to już nie chodzi też o to. Korzystamy z tych kart z takiego względu, że jeżeli podróżujemy, to English Heritage, tak jak wam pokazywałam w naszym filmiku z Wigby, oczywiście działa na terenie Anglii. Na terenie Szkocji i Walii musicie mieć te karty trochę dłużej, 2 lata. Do roku jest 50% zniżki na bilety. Natomiast National Trust jest o tyle fajna, można powiedzieć nawet fajniejszą kartą, ponieważ ona działa na terenie całego Zjednoczonego Królestwa, czyli czy będziecie w Walii, czy będziecie w Szkocji, nie ma to znaczenia. Tam chyba nawet jakąś część Irlandii obejmuje, ale nie jestem pewna. Jeżeli wiecie, to dajcie znać. I w tym momencie jadąc sobie, przykładowo, jedziecie sobie na Cornwallię, tak jak my jechaliśmy i nie szukam parkingów gdzieś takich normalnych, płatnych, tylko po prostu wpisuję sobie National Trust parking. No i słuchajcie, 6 funtów w kieszeni, czy tam 7 za parking. I jeżeli się zatrzymujemy kilkanaście razy w takich miejscach, no to zobaczcie, to nam się zwraca po prostu bardzo, bardzo szybko. Ale mówię, to jest nasza taka uwaga. Każdy robi jak uważa, niektórzy podróżują, nie mają tych kart, płacą za wejścia i to też jest okej, wiadomo, ale chcą zaoszczędzić, wiedząc o tym, że podróżuje się z rodziną dużo, tak jak my, no to fajnie to działa. My jesteśmy bardzo zadowoleni. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy też korzystacie z 2 kart, czy macie może jedną kartę, a może w ogóle macie jakieś jeszcze inne karty, o których ja nie wiem, a też dają fajne jakieś takie zniżkowe właśnie bonusy i można je naprawdę przez cały rok po prostu korzystać.
Dobrze, słuchajcie, ja już tutaj doszłam z powrotem. No chwilkę mi to zajęło, nie ukrywam. Tak, ogród włoski, toalety i jeszcze właśnie ta część na stajnie, ale tutaj też można, bo tu są toalety. Tu są toalety i tam też można przejść. Zaraz już Wam pokażę. Że tak powiem, toalety zostawiamy za sobą. Jest ich dosyć dużo, powiem Wam, że naprawdę, ale wszystkie są w okolicach domu, więc gdybyście gdzieś tam dalej się rozpędzali, no to niestety tam toalet nie ma. Zobaczcie, widzieliśmy z ogrodu taką małą fontannę, a raczej taką spływającą wodę z głowy lwa. Tulipany. Naprawdę ogród jest cudny. Ja Wam zostawiam Was z takim widokiem tego ogrodu, bo naprawdę on robi niesamowite wrażenie. Latem będzie jeszcze przepięknie, bo będzie jeszcze więcej rozkwitniętych kwiatów i tutaj było zawsze bardzo dużo róż. Ale teraz coś nie widziałam. Tutaj jeszcze przejdziemy, ale przejdziemy tak od tyłu, tak jak Wam pokazywałam w filmiku z naszej wypadu świątecznego, to tutaj były stajnie. Teraz te stajnie są przerobione na restaurację. I można sobie usiąść i zjeść naprawdę dobre jedzenie, wypić kawkę, także zobaczcie. Tutaj jest jeszcze oczywiście sklepik National Trust, ale nie będziemy teraz do niego wchodzić. Nie wiem, może później rodzinka będzie chciała przyjść na kawkę albo wypijemy kawkę przy placu zabaw. Teraz idę właśnie na plac zabaw, także dajcie chwilkę, bo to też jest kawałeczek, żeby tam przejść z tej części tutaj, gdzie jest dom, czyli tutaj mamy dom i tutaj mamy wejście do domu. I tak naprawdę parking zlokalizowany jest właśnie tak jak to auto jedzie, a my idziemy w stronę placu zabaw. Powiem Wam, że miałam taki pomysł na początku, żeby spakować po prostu obiad dzisiejszy, który przygotowałam. Nic nadzwyczajnego, zwykła cottage pie. Wiem, że to brzmi mało polsko, czyli po prostu, jak to mówi mój syn, kotlety mielone, rozciapane i na to ziemniaki, tylko że zapieczone w jedną całość. Po prostu angielskie cottage pie. Ale jest on tak po prostu łatwy obiad do przyrządzenia i szybki. Jak wrócimy, to możemy sobie odgrzać, ale pomysł był taki, że mamy sobie tutaj przyjść i zrobić piknik, ale pogoda, słuchajcie, rano jak wyjeżdżaliśmy od nas, a mamy tutaj godzinkę, no to deszcz padał i też nam się niezbyt podobało to, żeby zabierać ze sobą jedzenie. Tak jak widzicie, muszę się magicznie dostać na drugą stronę, bo tam, gdzie są dzieciaki, tam gdzieś siedzi reszta rodziny. O, jedzie pociąg. To jeszcze chwilkę tu postoję, Wam pokażę, bo zapewne dzieciaki będą chciały też z tego małego pociągu skorzystać. Pociąg tutaj zawraca. Także on nie ma jakiejś tam takiej dużej trasy, długiej, ale jest to bardzo fajna atrakcja, słuchajcie. Nawet starszym dzieciakom się spodobało. Dobrze, słuchajcie, musiałam chwilę znaleźć tutaj zasięg, bo i do mamy musiałam swojej zadzwonić i musiałam oczywiście dobrać telefony od moich najstarszych dzieci, bo jedno jest córka przecież w Atenach dalej, syn tutaj na uniwersytecie w Anglii, więc każde życzenia składa bardzo miła. A powiedzcie mi, jak Wy spędziliście Dzień Matki? Czy w ogóle obchodzicie Dzień Matki, Dzień Mamy? Obchodzicie Dzień Mamy 26 maja? Czy jak mieszkacie w Anglii, to obchodzicie to święto w marcu? Ja już tutaj jestem blisko placu zabaw. Tutaj wejdziemy. Jest taki bardzo ładny mostek. Nie pokażę Wam teraz mapy, bo idą za mną ludzie, a jak się zatrzymam, to niestety będę musiała za nimi iść. Tym mostkiem też już szłam, ostatnio pokazywałam Wam, ale jeżeli nie widzieliście, mówię, tego wcześniejszego odcinka, nic straconego, dzisiaj Wam pokazuję tak bardziej dokładnie to miejsce, tak żebyście mogli spokojnie spakować dzieciaki, rodzinkę i tutaj przyjechać. Słuchajcie, z pieskami można, ale nie tutaj. To jest taka mała informacja, chociaż zapewne pieski też gdzieś spotkamy. Tutaj widzę, że mój małżonek czeka z teściem, także nie wiem, czy tak dłużej szli, czy po prostu gdzieś jeszcze byli. Pociąg zaraz będzie znowu pewnie odjeżdżał.
będą zamykać przejazd. Plac zabaw jest olbrzymi. Ja Wam nagram cały, żebyście zobaczyli, bo naprawdę wow, tutaj jest po prostu, zobaczcie, jaka kolejka do pociągu. Idzie pociąg. Bye. Atrakcja jest przednia tutaj, słuchajcie. Naprawdę super. Ja później tam podejdę i zobaczę dokładnie, jakie są ceny teraz. Zobaczcie, tutaj plac zabaw akurat teraz jest pusty, więc chwilkę Wam pokażę, nagram. Ale tutaj jeszcze tak, tutaj też idzie pociąg z tyłu, tak? Ale zobaczcie, jaki to jest... Idziemy, dobrze. Pójdziemy, oni chcą iść na ten drugi plac zabaw. A tu jest taki, jak gdyby podzielona na dwie części. Na 3 nawet, bo zobaczcie, tutaj jeszcze spatyków coś można porobić. Naprawdę jest tutaj co robić. Dlatego dzieciaki dobrze pamiętały, że to miejsce jest takie wyjątkowe. Tutaj jeszcze mamy huśtawkę. I też takie 2 nawet huśtawki, czy 3. Ale jest trochę osób, więc też tak nie chcę, wiecie, żeby nie przeszkadzać komuś, że musiałam włączyć, słuchajcie, mikrofon, więc może mnie troszeczkę inaczej być słychać, bo muszę sobie podładować telefon. To jest końcówka pociągu, on tutaj dojeżdża do końca i zawraca, a tam już mamy plac zabaw. Naprawdę teren jest dosyć duży, więc spokojnie tutaj możecie i dzieciakom wziąć malutkim jakieś odpychacze. O, jedzie pociąg właśnie w tej chwili, słuchajcie, fajnie, że tutaj przyszłam, będzie widać, jak on będzie jechał. Machają, pokazują. Naprawdę to jest fajna przejażdżka, słuchajcie. Jak ktoś ma taką okazję skorzystać z takich malutkich pociągów, to super, bo naprawdę jest super, jeśli chodzi o atrakcje. Zawsze coś innego, słuchajcie, zawsze coś innego, także na pewno świetna atrakcja. A zaraz Wam podejdę tam i powiem Wam, ile dokładnie kosztuje. Dobra, że słuchajcie, tutaj przejdę, pokażę Wam ten plac zabaw, tą drugą część. Tak, jesteśmy tutaj za tą stacją. Czekamy na dzieciaki, bo one jeszcze tam skaczą. Zajęły sobie kolejkę i to trochę długo trwa, ale chcą na pewno tutaj przyjść. Chociaż tutaj mi się wydaje, że jest takie bardziej dla maluszków. Nie wiem, zobaczymy. Wiem, że są ślizgawki i im się podobało to, że tutaj są te ślizgawki. Tutaj jest taka duża, fajna, wspinaczkowa atrakcja. Zobaczcie. Dzieciaki się wspinają, tutaj też mogą chodzić. Jest jakiś taki linowy mostek. Fajny domek. Bardzo fajny domek. Ja sobie jeszcze tutaj przejdę, żeby Wam pokazać tą dalszą część. Tutaj już za tym murem jest ulica, więc tak naprawdę jak będziecie jechać wzdłuż tego muru do tego miejsca na parking, no to będziecie też widzieć ten plac zabaw, bo on jest taki widoczny w niektórych miejscach. No słuchajcie, tam są, widzę, takie miejsca piknikowe, można sobie posiedzieć, więc ja zaczekam na rodzinkę, zobaczymy, gdzie oni będą chcieli usiąść. Mamy też jakieś ciacho takie moje domowe, tak jak Wam mówiłam, więc będziemy mogli też chwilkę sobie tutaj z kawusią posiedzieć i dzieciaki się pobawią, bo na pewno mówię, to jest najlepsza atrakcja. Jestem tutaj przy tym znaku. Tak jak widzicie, jest teren dosyć duży. Już się dowiedziałam, że dzieciaki płacą £1,50 za kolejkę, a dorośli £2,50 za taki przejazd. Mam taką informację, ponieważ National Trust, tak jak Wam wcześniej mówiłam, zorganizował akcję i można było aplikować o bezpłatne wejście dla 2 osób dorosłych, taki family ticket dla 2 osób dorosłych i dla dzieci. No i właśnie my dzisiaj taką możliwość sobie wykorzystaliśmy, dlatego że wystarczyło przyjechać tutaj i zeskanować nasze karty, plus właśnie ten kod, który otrzymaliśmy dla rodziców. Co prawda było to jednorazowe wejście, więc niestety nie możemy tego powtórzyć do końca lipca mamy jeszcze, czerwca mamy jeszcze czas, ale tylko można zeskanować ten kod i użyć pierwszy raz. Zobaczcie, tutaj Jane Austen jeszcze będzie również tutaj jakieś spotkania. Fajnie. Ja to bym z chęcią się w ogóle wybrała jeszcze do innych domów Jane Austen.
No ale to już musimy zaplanować taką podróż dalej. A tutaj jeszcze Wam pokażę, teraz mamy majowy half-term. Zobaczcie, wszystkie atrakcje, które oni przewidzieli. O, można by było, zobaczcie, we wtorek spróbować jogi. Tutaj spacer z pieskami. Także mówię, National Trust naprawdę stara się organizować bardzo dużo ciekawych rzeczy. Tutaj jeszcze adventure, zobaczcie, kino będzie. Bardzo dużo atrakcji, jeśli chodzi o takie dodatkowe rzeczy, nie tylko sam dom i nie tylko samo zwiedzanie takie historyczne, ale też takie zwiedzanie właśnie jakaś taka inna atrakcja. Tutaj już parking. Także ja idę szukać dalej. Nasz kosz piknikowy, po ciacho, po kambucze, bo już moja kambucza też jest zrobiona, a tu coś zaczęło padać. Coraz mniej osób zostało. Tutaj jest jeszcze taka kawiarenka, ale tutaj można tak kupić sobie, że tak powiem, coś do ręki, herbatę, kawę, jakieś tam czekoladę gorącą, nic takiego ciepłego jak w barze tam wcześniej. O, tu już młody człowiek, zobaczcie, korzysta z atrakcji kolejnej. Udało im się, bo widzę, że jest mniej troszeczkę osób, mówię Wam. Tak, po prostu kropi, to nie jest jakiś tam deszcz, nie wiadomo jaki. Spokojnie można siedzieć. Fajnie? Fajnie? Tak, córka na huśtawce, a dziadki gdzieś schowane. Tak posiedzieliśmy, już mamy godzinę 16. I spokojnie tutaj jeszcze mogę Wam pokazać, bo już nie ma kolejki do kolejki. Więc tak jak mówiłam Wam, dziecko kosztuje £1,50, dorosły 2,50. Także spokojnie można sobie jeszcze tutaj wziąć i skorzystać. Tak mówię, tak już jest zamknięte, ale jeszcze fajnie można było sobie tutaj, ludzie ostatnim raz jeszcze udają się na przejażdżkę, bo mi urwało. Także my nie korzystamy, dzieciaki nie miały ochoty, mówią, że to dla maluszków, no ale jakby ktoś z Was chciał, to jak najbardziej. Teraz już będziemy się udawać w stronę parkingu, słuchajcie. Uważam, że naprawdę miejsce jest godne polecenia, więc jeżeli macie kartę National Trust albo nawet jakiejś nie macie, to i tak warto tutaj przyjechać. Możecie sobie te karty na miejscu oczywiście też wyrobić, możecie sobie, ja Wam zostawię linka i aplikować o te karty online. Naprawdę w okresie takim wakacyjnym jest tak dużo tych miejsc do zwiedzania, nawet jakbyście tylko się wybierali śladami National Trust, to naprawdę zwiedzicie bardzo, bardzo, bardzo dużo i to będzie taka dobra lekcja również historii dla dzieciaków. Także ja Wam gorąco polecam właśnie korzystanie właśnie z takich atrakcji, no bo uważamy, że jest warto i opinia naszych dzieci też jest dla nas ważna, a im się podoba. Także tutaj już się będę z Wami żegnać. Życzę Wam pięknego, cudownego tygodnia. Nie wiem, w jaki dzień będziecie to oglądać, dlatego każdy dzień będzie dobry. Oczywiście zostawcie nam kciuka, pozostawcie nam jakiś komentarz, nawet uśmiech, będzie bardzo miło. Jak macie ochotę postawić nam kawę, czy dzieciakom lody, no to również na sam koniec filmu jest taka możliwość, żeby zeskanować kod i właśnie przyłączyć się do takiego małego wsparcia kanału. Tak jak Wam kiedyś powiedziałam, ja to robię po prostu bardziej dla przyjemności, bardziej dla pokazania rodzinom, jak fajnie, aktywnie można spędzić czas z dziećmi, nie siedząc tylko w domu przed telewizorem, więc to jest taki duży plus, że Anglia ma naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy do zaoferowania. Jeżeli zgadzacie się ze mną, no to oczywiście kciuk w górę. Jeżeli macie, mówię, jakieś inne zdanie, to również czekam na Was. Do zobaczenia w takim razie już z jakiegoś kolejnego miejsca. Ruszamy do samochodu. Pa!